Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książki. Tym razem opowiem Wam o książce Jarosława Wolskiego Spokojnie o wojnie. Czy Rosja zaatakuje Polskę? Zapraszam. Więc zacznijmy od tego, o czym jest ta książka. Jak domyślacie się, jeżeli śledzicie tam, powiedzmy, kanały YouTube'owe zajmujące się wojną na Ukrainie, to kojarzycie Jarosława Wolskiego, eksperta, który zajmował się głównie tematyką czołgową, powiedzmy, militaria, a w szczególności jego specjalizacją były czołgi. No a wraz z wojną, że tak powiem, pojawił się został poznany przez szerszą publikę jako autor, który właśnie na tej wojnie się zna, jako ekspert od wojskowości i który tam z Piotrem Zychowiczem, ale również dla RMF-u, czy Onetu, czy innych mediów się pojawiał i wypowiadał na temat wojny. No więc, innym słowy, jest to kolejna książka youtubera. Dostałem ją na Mikołajki, więc powiedziałbym, że połknąłem ją dość szybko. No i oczywiście, jako że jest to książka youtubera, to niestety cierpi na charakterystyczne tak zwane wypełniacze, czy sposób tworzenia książek przez naszych tutaj YouTube'owych twórców. No ale pewnie też celebrytów oczywiście. To tam myślę, że się nie ogranicza tylko do tej platformy, czyli standardowo jakieś takie wielkie, puste wypełnienia i białe strony. Bardzo duża interlinia i czcionka. No i generalnie na końcu mamy oczywiście jakąś tam też literaturę, ale jak widzicie, mamy tu naprawdę solidne odstępy między tam tytułem a treścią. No więc zasadniczo oczywiście, co nie jest specjalnym zaskoczeniem, książka, która w miarę normalnym formatowaniu mogłaby mieć. Mamy oczywiście też jakieś tam obrazki, z którymi różnie jest z czytelnością, ale no ogólnie widać, że autor próbował z jednej strony napuchnąć. Mamy też fajne tutaj pociski jako te punkty, punkty w jakiejś tam liście. Więc autor z jednej strony starał się nam, powiedzmy, możliwie atrakcyjnie zaprezentować te treści i tam się wspierał właśnie tymi różnymi obrazkami i infografikami zasadniczo. Z drugiej strony opierał się na rozmaitych pozycjach literatury, no ale z trzeciej strony, jak to youtuber, starał się, żeby to jak najbardziej napuchło, więc spokojnie mogło mieć 100 stron, ma 220 czy coś takiego. O czym jest ta książka? Książka jest zasadniczo tylko delikatnie o konflikcie na Ukrainie, a w przeważającej części jednak opowiada o tym, że jaka jest sytuacja w wojsku polskim, jakie możemy tutaj scenariusze mieć ewentualnego konfliktu NATO z Rosją, czy z Rosją i Białorusią.
I że zasadniczo oczywiście, że Rosja raczej zostałaby po prostu zmiażdżona i jest to książka mająca po prostu uspokoić i uporządkować wiedzę osób tutaj takich jak ja, laików, którzy na wojskowości się niespecjalnie znają. Jeśli chodzi o jakieś cytaty, to oczywiście tym razem mam coś dla was. Pierwszy cytat z samego początku to jest czym jest wojna? Pierwsza definicja odpowiadająca na pytanie, czym jest wojna dla najstarszych członków naszych rodzin, seniorów, najkrócej. Według nich wojna to najgorsze z możliwych nieszczęście. Chyba prawie każdy z pokolenia urodzonego w czasach PRL był świadkiem opowieści babci czy dziadka o przeżyciach z czasów wojennej zawieruchy. Przeżyciach, które wywołały niewyobrażalną dla tego pokolenia traumę. Ilekroć przy wigilijnym barszczu słyszymy, że gdy w 1942 roku koń we wsi padł, to było święto, pojawiło się mięso na stole, albo chleba to ty szanuj, nie wiesz co to głód. Wydaje nam się to trochę nierealne, odległe. Takie wzmianki są dla nas dziwne, zaskakujące, nieraz nawet peszące. Zrzucamy to na karb wieku. Ależ babciu, co ty gadasz, zmieńmy temat. Fakty są jednak takie, że II wojna światowa była dla ludzi, którzy jej bezpośrednio doświadczyli, ogromną katastrofą, największą. I to właśnie ta świadomość wciąż się odzywa, nawet po pół wieku, a może zwłaszcza przy stołach uginających się od jedzenia. W latach 39-45 próżno szukać obszaru egzystencji, którego wojna nie dotknęła, na którym nie odcisnęła swojego piętna. Był to bowiem konflikt światowy, totalitarny, sięgający każdej dziedziny życia. I to pierwszy cytat, a drugi, który mi się całkiem spodobał, to już jest tam kolejny rozdział i właśnie opowieść o najsilniejszym, powiedzmy, atucie Rosjan. Bronią, którą Rosjanie operują naprawdę po mistrzowsku jest propaganda. Do tego dochodzą strach, inżynieria społeczna i dzielenie atakowanych społeczeństw. Pamiętacie panikę na stacjach benzynowych w lutym 2022 roku, w pierwszych dniach po wybuchu konfliktu na ziemiach naszych sąsiadów? To nie był przypadek, a wynik manipulacji. Miliony Polaków wpadły ofiarą rosyjskiej propagandy podsycającej lęk i rozsyłającej na zasadzie łańcuszków informacje, że wkrótce zabraknie paliwa. Pamiętacie, jak podczas pierwszego lockdownu w 2020 poszła w świat plotka, że wprowadzony zostanie stan wojenny, jak ludzie dosłownie biegali do sklepów, żeby kupić zapach z benzyny i papier toaletowy? Dwie różne sytuacje, ale jedno źródło. Kremlowscy propagandziści. Skąd jednak się to bierze i dlaczego okazało się to tak skuteczne? No i potem oczywiście autor odpisuje, dlaczego to było takie skuteczne. I jeśli chodzi o moją ocenę tej książki, no to zasadniczo jak można się nie domyślać po tym, co wcześniej powiedziałem, to ona mi się całkiem podobała. Oczywiście może być to związane z moją sympatią i psychofaństwem, jeśli chodzi o śledzenie raportów z wojny autora, ale zasadniczo, abstrahując od tego, i tak było, myślę, całkiem fajnie. Mamy tutaj zasadniczo parę rozdziałów. Wojna niejedno ma imię. Jaka jest nowoczesna wojna? Rosyjska wojna, która nam nie grozi. I to były całkiem spoko rozdziały. Natomiast oprócz tego mamy polskie siły zbrojne, hit czy kit. To już było słabsze. Wojna jutra, czyli dlaczego nie należy śmiać się z prepersów. Też słabsze. Oswoić wojnę. To już był jakiś taki epilog, z tego co pamiętam. No i
całkiem interesujący rozdział Rosyjska wojna, która nam grozi, w której to były te najróżniejsze scenariusze opisane tam bodajże z punktu widzenia jakiejś wrocławianki, tam jakiegoś wrocławianina, jakiejś warszawianki i mieszkańca bodajże Podlasia. To te takie 80-stronnicowe tutaj, że tak powiem, opisy scenariuszy były całkiem spoko. Myślę, że ogólnie całą książkę dość polecam. Dałbym takie solidne 8/10, może 8,5. No, w zalewie tych najróżniejszych książek youtuberów, jakie czytałem, to pewnie jest jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza. Może to oczywiście wypadkowa tego, że jednak wojnę mamy za granicą i ten temat jest mi teraz dość bliski. Moim zdaniem warto przymknąć oko na niebotyczną cenę i na nadmuchiwanie treścią, więc zachęcam. Jarosław Wolski, Spokojnie o wojnie. I to wszystko. Dzięki wielkie i do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć. Interesuję się sztuczną inteligencją i jej wykorzystaniem na co dzień. W związku z czym postanowiłem urozmaicić outra moich filmów. Bardzo dziękuję za obejrzenie tej krótkiej recenzji książki Jarosława Wolskiego Spokojnie o wojnie. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i udostępniania. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.